Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tą konstrukcję każdy już widział, każdy zna. Także tu nie ma nic nowego. Moja pompa ciepła będzie, czy pracuje. Trzeci sezon grzewczy. Jest wszystko ok. Także jestem zadowolony. Natomiast nie o tym dzisiaj. Słuchajcie. Był już temat poruszany. Za duża ilość, za mała ilość czynnika w układzie. Jakie mogą być tego objawy? A dzisiaj powiem, za duża ilość czynnika w układzie, jakie mogą być tego, tak jakby takie pierwsze objawy. Nie jest to wyznacznikiem, między innymi ten objaw, który podam, czy przytoczę, to nie służy do jakieś, to nie jest szkolenie jakieś zawodowe, to jest film dla ludzi, którzy zrobili pompę ciepła i często zadają pytania, co będzie jak będzie za mało czynnika, co będzie jak będzie za dużo czynnika. Nie dysponują do tego żadnym tak jakby sprzętem potrzebnym, żeby to zdiagnozować, ale w takim pierwszym kontakcie mogą już w pewnym sensie założyć, że tego czynnika mogłoby mieć za dużo, bo załóżmy, zaobserwowali, że coś się działo, zawezwali człowieka, który ma stosowne uprawnienia do uzupełniania, dobijania tego czynnika. No i teraz się okazuje, że poszło to w drugą stronę i tak było źle i nadal jest źle, więc tak w takim telegraficznym skrócie chcę powiedzieć, na co zwrócić uwagę. Jeśli takie objawy są, to znakiem takim, że tego czynnika może być za dużo. No i w tym przypadku już trzeba po raz kolejny zawezwać pana doktora od tych spraw i żeby tego czynnika ująć. Natomiast jeśli nie wiemy, ile tego czynnika jest, to dobrze by było, żeby fachowiec odciągnął całość czynnika, czyli wszystki czynniki z układu, zważył go i wtedy będzie wiedział, tak? Według tabliczki znamionowej, na przykład dla Haiera jest to 1200 gram. Jeśli jest to linia freonowa o długości tam bodajże do 4 metrów, czyli nie dodajemy czynnika więcej. Jeśli jest ponad 4 metry, załóżmy, wydaje mi się, że w instrukcji była mowa o 4 metrach, ale tutaj się trzeba odwołać do instrukcji, co pisze w instrukcji danego modelu klimatyzatora. I tam jest podane też, ile na każdy metr bieżący powinno się dodawać tego czynnika, przy jakich przykrojach rur miedzianych. No i ten czynnik powinien zostać odessany, zważony i według tabliczki znamionowej, czyli zakładajmy, że to jest Haier, czyli uzupełnienie 1200 gram i to wszystko, tak? Mówię, jeśli instalacja jest dłuższa, linia freonowa, to wtedy trzeba troszkę tam dodać i wtedy mamy pewność, ile tego czynnika mamy, bo nierzadko jest tak, że robi się takie pompy, tego czynnika jest oryginalnie, ale może z braku doświadczenia wydaje nam się, że może być za mało czynnika. No to co robimy? Kupujemy czynnik gdzieś tam. Oczywiście tam sobie też nie można kupić czynnika od tak, bo trzeba mieć gazy.
ale jakimś sposobem tam nabywamy i dobijamy tego czynnika, tak plus minus na oko albo na wagę łazienkową. No to dodamy 200 gram, ale poszło 400, no trudno. I stąd się później biorą problemy, tak? Także tak to wygląda. Ok. Bo się rozgadałem, a dalej nie idę do brzegu. Słuchajcie, zbyt duża ilość czynnika. Pierwszy taki objaw jaki jest, temperatura gazu trzyma się dość wysoko. Nie za wysoko, ale dość wysoko. Załóżmy przy R32 to będzie około 50-52 stopni. Natomiast problem w tym, że ten gaz, ten czynnik nie oddaje ciepła. Może inaczej, że nie oddaje. Oddaje bardzo wolno do pewnej granicy. Jest to wszystko takie zamulone. Idzie dość sporo prądu. Tutaj mamy temperaturę gazu, wydaje się bardzo wysoko. Temperatura zasilania wody powinna rzeczywiście też iść w górę, a ono długo trwa, długo podbija, nie chce dobić do tej zadanej temperatury, tak jakby i tak dalej. To jest właśnie ten objaw za dużej ilości czynnika. Nie chciałbym się tutaj rozwijać w tym temacie, o co to chodzi z tym czynnikiem i tak dalej, no ale tak na szybko postaram się Wam powiedzieć. Sprawa wygląda tak, jeśli jest za dużo czynnika, czyli tutaj w parowniku, sprawa wygląda w ten sposób, że on po prostu nie ma gdzie się ten czynnik skroplić, tak? Bo wchodzi jako para, jest duża ilość czynnika, jest bardzo krótka droga skraplania tego czynnika, a co za tym idzie, bardzo mało oddaje ciepła, które transportuje do medium, w tym przypadku do wody, tak? Jeśli tego czynnika będzie mniej, czyli on będzie wchodząc jako para, będzie sobie schodził i dopiero tutaj będzie się, załóżmy, skraplał, tak? I wraca z powrotem do jednostki zewnętrznej, czyli będzie miał dużo dłuższą drogę do oddania ciepła, którą niesie ze sobą, tak? I o to chodzi, tak? Jeśli jest za mało czynnika, znowu idzie to w drugą stronę. Temperatura jest bardzo wysoka, ale ten czynnik po prostu w sobie ma za mało ciepła. Czyli tutaj będzie na zasilaniu temperatura bardzo wysoka, prądu będzie bardzo dużo szło, natomiast tak jak wspomniałem, w tym czynniku będzie bardzo mało tak jakby zawartości tego ciepła, które zostanie oddane do medium, tak? Wody. To jest objaw znowu za małej ilości czynnika i wielu rzeczy jeszcze, bo ja tylko podaję takie patrząc na temperatury, tak? Bo przy małej ilości czynnika może być jeszcze chronienie cienkiej rury przy jednostce zewnętrznej i wiele innych rzeczy, tak? I tutaj, no mówię, to jest tylko taka delikatna wskazówka, jaki może być powód całej sytuacji, natomiast to tak czy siak, żeby potwierdzić, trzeba zrobić odpowiednie pomiary, tak? Także tak to wygląda. U mnie w tym momencie w domu 23 stopnie, temperatura zasilania gazu 31,7, powrót 27,1, zasilanie wody 28,7, powrót wody 27,5. W tym momencie zużycie energii to jest chwilowe 720 W, temperatura zewnętrzna jest to około minus 1 stopień, także tak to wygląda. Na chwilę obecną myślę, że jest dobrze.
Ok, to ja tylko o tym czynniku chciałem Wam powiedzieć. Także zapraszam serdecznie również na moją grupę na Facebooku. Jeśli ktoś by chciał się dopytać coś więcej, jest dużo ludzi, którzy rzeczywiście mają bogate pojęcie w tym temacie. Zapraszam również na kanał Waldka, gdzie można rzeczywiście się bardzo dużo dowiedzieć. On prowadzi kanał i robi filmy tak już bardzo profesjonalnie pod kątem właśnie bardziej szkoleń. Także na kanale Waldemar Pachoł tam znajdziecie też dużo informacji. A jak chcecie podyskutować w tym temacie, to tak jak wspominałem, zapraszam na grupę. Trzymajcie się, cześć.